Hello moi drodzy, dzisiaj mamy piąteczek. Co tam u Was? 12:17. Ja mam tutaj przygotowane produkty. Wiecie co? Pogadamy sobie i ugotujemy. Tylko widzicie, powinnam sobie włosy związać do tego gotowania. Czekajcie, tak się przesunę trochę, żeby mi te włosy nie wpadły do tego jedzonka. Dobra, jest ok? No, wyglądam jak taka pancia. No ale dobra, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Co tam u Was? Jak tam piątek? Jak to mówił, piątek weekendu, początek, nie? No, u nas na podwórku, jak tak patrzę teraz, to jest wiatr. Słoneczka w ogóle nie ma. No jesień, typowa jesień, widzicie. Mówiłam, że nie będę narzekać, a już narzekam. No bo tęsknię już za tym latem, kurczę, troszeczkę, ale dobra, to jest jesień, nie? Jak te włosy. Dobra, jak to przystało na początki, pamiętacie? Testowaliśmy herbatkę. Dzisiaj już Wam pokażę, jaką piję. No, te herbatki z Lloyda są mega. Taką mam dzisiaj. Raspberry lemon, czyli malinka i cytrynka. No i próbujemy. No ma smak. Wiecie co, te herbapol to są do dupy, że tak powiem, ale te są przepyszne. Pycha. A co dzisiaj będziemy gotować, moi drodzy? Typowa amerykańska zupa. Nie znam osoby, która jej nie lubi. Szczerze mówiąc, ja bardzo lubię, chociaż tym razem raczej nie będę jej jadła. Ale to jest broccoli cheddar soup, czyli zupa brokułowa z serem cheddar. No, kremowa, gęsta, kaloryczna. No zarąbista na takie jesienne popołudnia. Może też dzisiaj zrobimy sobie ten sernik dyniowy, ale stwierdziłam, w ogóle znalazłam u rozkosznego, jeśli ktoś go nie obserwuje albo nie zna, Boże, co za koleś, no jego przepisy są mega, mega, mega. Uwielbiam. Najlepszy przepis od niego to jest sernik baskijski. Jak nie próbowaliście, spróbujcie. To jest poezja. Ja w życiu lepszego sernika nie jadłam. Naprawdę, w żadnej knajpie, nigdzie, jak ten, który robię. No, robię co roku praktycznie ten sernik na święta i w ogóle jest mega, mega, mega. On w ogóle ma takie pomysły. No nie wiem, robi na przykład... co on robi? Na przykład bigos i do niego dodaje maliny na przykład. No nie wiem, teraz wymyślam. Ale ma takie połączenia smakowe, które w życiu by człowiek nie pomyślał, że one się sprawdzą, a są naprawdę, naprawdę mega. Więc, no, więc on zrobił jeden sernik taki dyniowy z Oreo. No widzicie, ja tych Oreo nie chcę, nie lubię za bardzo, bo one są za słodkie. I do sernika zwykle używam, pokażę Wam tutaj, co ja tu mam w szafce grzechów. Takie ciasteczka, one są Biscuits Digestive. Widać to? Widzicie, tu przy oknie wy stoicie. One są takie zbożowe, klasyczne ciasteczka. Bardzo je lubię do sernika, bo one nie są takie mega słodkie. No i ostatnio robiłam ten dyniowy, ale teraz stwierdziłam, kurczę, on zrobił z taką bitą śmietaną na górze. Ale wiecie, z tą bitą śmietaną, no to jak zrobicie, no to trzeba to dzisiaj zjeść. Ale kto to zje w jeden dzień cały sernik? Więc chyba zrobię z tego przepisu co wtedy, bo był bardzo dobry. Tylko na pewno dodam mniej skórki z pomarańczy. Może troszkę mniej dyni, żeby on był taki, nie taki aż intensywny. No więc zrobimy sobie ten sernik może właśnie dyniowy. No i zabieramy się za zupkę, więc dajcie mi sekundkę, pokażę Wam składniki. Dobrze, moi drodzy, więc tutaj mam 3 marcheweczki, które będę musiała zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Tu już mam przygotowany bulion, pół litra i do tego jeszcze będzie potrzebne pół litra wody, sól, pieprz, brokuł, nie wiem ile mam tutaj, mam takie 3, wiecie, i nawet kroję te ogonki. Ja nic nie chcę zmarnować. Tu mam 2 ząbki czosnku, cebulkę, szalotkę, masło, no dosyć sporo masła do tego idzie. Ile tutaj mamy? Half cup, czyli to jest 1/4 pound, to jest jakieś 120 gram, coś takiego. Ser cheddar, nie wiem też ile jest tutaj tego sera, no tak na oko, oh my goodness, nie mam pojęcia, z 250 gram. Śmietanka, no i mąka ziemniaczana. Tyle, nic więcej.
No więc zabieramy się za krojenie. Moi drodzy, zabieramy się za krojenie. Dobrze, czyli tak. Na masełko dorzucam do garnka. Widzicie, ja muszę sobie znaleźć lepszy sposób, żeby Wam pokazywać, jak ja to gotuję. Ale wiecie co, to jest taki mój sposób. Wydaje mi się, że jak zaczęłam tego YouTube'a mojego, to no w ten sposób zaczynałam. Wiecie? Naprawdę w ten sposób. I mi się to jakoś tak spodobało, że to jest, wiecie, nie tak, że pokazuję Wam, jak do garnka wrzucam, bo wszyscy tak robią, czy jakieś statywy kładą. No nie wiem, lubilibyście? Jakbym tak pokazywała dokładnie, jak ja to kroję i w ogóle, czy tak z Wami rozmawiała i tu sobie, wiecie, kroiła i no nie wiem, mi się wydaje, że to jest taki mój sposób. Ja nie chcę od nikogo kopiować, ani nic, więc to jest taki mój sposób. Może jak kiedyś trochę mi lepiej zacznie już iść te edytowanie i to wszystko, ale wiecie co? Jestem mega z siebie dumna, bo no nie wiem, moje vlogi mi się podobają. To jest tak autentyczne, że naprawdę co do edycji, to bardzo malutko edytuję. Naprawdę bardzo malutko, bo no, to, co ja mówię, to Wam wstawiam. Czasami, wiecie, jak nie wiem, coś powiem na samym końcu papa, a to jeszcze nie jest papa, no to ucinam. Ale ogólnie to wszystko, co Wam mówię i w ogóle to jest, no tak jakbym na żywca teraz robiła live'a takiego. No z tego, no co ja wytnę? No nie wiem, takie, raczej nie robię czegoś takiego jak, zastanawiam się, bo wiecie, ja jestem gaduła. Więc no, więc to jestem ja. Dobrze, cebulka pokrojona, tak. Jest pokrojona, już Wam pokażę tutaj. W taką kosteczkę. Proszę bardzo. Widzicie, tu mój paluch. To powinnam wyciąć. No, mówię Wam, że nie wycinam, ale wytnę chyba. No, ale raczej nie. Masełko już nam się tu rozgrzewa. Wrzucamy do masełka, które się rozgrzewa, cebulkę. I ona się tu będzie nam podsmażać. Ok. Co więcej, moi kochani? Co tam u Was? Jak wszystko? Wszystko dobrze? Zdrowi jesteście? Bo teraz powiem Wam, sezon na te grypy, nie grypy, to jest crazy. Tutaj u nas w Stanach, po prostu z tego, co ja widzę, i przeciskam 2 ząbki tego czosnku przez praskę. W Stanach u nas powiem Wam, że to jest masakra. Masakra. W szpitalach, z tego co słyszę, ludzie pod respiratorami leżą. Jeszcze światełko zapalimy, może będzie lepiej? O, super vibe, dobra. Tutaj nam się to podsparza. Tak, ludzie leżą pod respiratorami, moi drodzy. To jest normalnie patologia jakaś. Taka grypa, więc nie dajcie się. Ja już Wam kiedyś na samym początku mówiłam odnośnie chorób i w ogóle, że bardzo polecam jedzenie probiotyków. Sobie z Wami zetrę marchewkę na tarce o grubych oczkach i zaraz do tego wszystkiego dorzucę tą marcheweczkę. Wiecie co, zaczęłam kroić na tej nowej desce, którą sobie kupiłam i już ją zadarłam. Ona chyba jest bardziej do dekoracji, do prezentowania dań. Bo powiem Wam, kurczę, szkoda mi deski. No nie wiem, dajcie mi znać, jak kroić na takiej desce, żeby ona nie miała takich, no żeby nie miała takich szram, kurczę. Nawet wiecie co, jak ją myję, to oczywiście nie myję tego w zmywarce, tylko myję ją pod bieżącą wodą i potem nasmarowuję oliwą z oliwek. Gdzieś wyczytałam, że to jest bardzo dobre, że wiecie, daję sobie na ręcznik papierowy troszkę oliwy z oliwek i smaruję tą deskę, żeby ona była taka, no jakby to Wam powiedzieć, taka lśniąca, żeby miała taką ochronę, powiedzmy. Nie wiecie, nie będę kroiła na tej desce. Szkoda mi jej. Kupiła deskę i szkoda deski, nie? Będę kroiła na tej mojej starej desce, która jest już tak przeorana, mówię Wam. Ile ona ma lat? Jakby ktoś pytał, no ona ma chyba, wiecie co? Tutaj nam się posmaża, dobrze. Zdejmę to z ognia, żeby mi się to nie spaliło. Wyłączam ogień. Jejku, ta deska ma ze 4 lata chyba. No, jak nie więcej. No tutaj sobie zetrę tą marchewkę, żebym się też tu zaraz nie zadrapała, bo z moim szczęściem, wiecie co, te noże, Boże, te noże, które kupiłam, te takie ostre, mega. No oczywiście, pokażę Wam nawet. Patrzcie na to, jaka szrama. Karolinka oczywiście przecinała chleb, no i ciach. Można sobie tatuaże tymi nożami robić. Takie są ostre, są mega. Dobrze. Dzisiaj wiecie co? Z tego vloga jeszcze może pojedziemy do sklepu, bo wiem, że już teraz są ogromne promocje. Już w ogóle widziałam w Polsce, że są, to przychodzi chyba do Was ze Stanów,
że jest październik, tak? Październik, no. I są już promocje świąteczne. Tutaj to samo. Co, kurczę, jeszcze jesień nawet się nie zaczęła, mogę powiedzieć. Jeszcze drzewa mamy zielone tutaj. Jak Wam pokażę później, no to będziecie w szoku, że drzewa są normalnie zielone, a już mają promocje na świąteczne dekoracje. No dajcie żyć ludziom. Ja mówię, nie wiem, dla mnie to jest chore. Po prostu to jest chore, żeby już świąteczne rzeczy w ogóle sprzedawać, w ogóle myśleć o tym, co tu jeszcze jest jesień, jeszcze Halloween nie było, święto zmarłych będzie i w ogóle, no dajcie spokój, dajcie żyć ludziom. Ale no to jest biznes, nie? Dobra, teraz do tego masełka z cebulką i z czosnkiem dorzucamy marcheweczkę naszą startą na tarce o grubych oczkach, bum, bum. No i podsmażamy. I teraz kroję naszego brokuła. Wiecie co, to powinna być moja miniaturka z tym brokułem. Ciach, a w drugiej ręce marchewka. Wiecie co, chyba ją zrobię. Poczekajcie. Dobra, miniaturka zrobiona. Bardzo fajna. Dobrze, tam się nam marcheweczka smaży, to ja się zabieram za krojenie naszego brokuła, żeby nikogo nie raziło, że ja cały czas zdrabniam. Bo powiem Wam, że jak przysłuchuję tych moich vlogów, no to może rzeczywiście trochę za dużo używam tego brokułka, sereczka, nie wiem, pierścioneczka, kolczyczka, za dużo, a nie chcę też, wiecie, tak żeby coś nam się za bardzo aż to jara. Dobra, zdejmę z ognia trochę, żeby te brokuły, no na bardzo takie drobniutkie kawałeczki kroimy brokułka. O, brokułka, no widzicie, ja jestem agentka. Dobra, tak posiekamy troszkę. Okej, no i tak jak Wam mówię, no jutro już sobota, a jeszcze o tych probiotykach. No, ja to jestem. Nie skończę jednego tematu, a już wbijam w kolejny, nie? Widzicie, jaka ja jestem? Dobra, wrzucamy brokuł. Do tego niech to się razem podsmaży. Cały wrzucę chyba, chociaż się już tu bałaganiłam. Ale nie wiem, cały wrzucę, cały będzie fajny, cały gar zupy na weekend. Co do probiotyków, dla mnie najbardziej działa picie codziennie rano na czczo ciepłej wody z cytryną i z miodem. Ameryki nie odkryłam, nie? Jasne. No ale bardzo polecam. Jeśli ktoś, wiecie, myśli, że o, to jest taki chwyt, że każdy to robi, to ja mam też nie, to bardzo pomaga. Według mnie to bardzo zwiększa tą barierę ochronną organizmu i naprawdę, nie wiem, ta odporność wzrasta, jak to robicie. No to ja to piję. Poza tym jem mega dużo ogórków kiszonych. Naprawdę jem mega dużo. Codziennie jem ze 2-3 ogórki kiszone. Staram się też jeść, jak na przykład obiad jakiś robię, tak jak, nie wiem, jakieś ziemniaczki z mięskiem czy coś, kapustę kiszoną. Po prostu surowa ze słoika kapusta kiszona. To też staram się jeść. Żeby, no wiecie, żeby po prostu... Czekajcie, te kawałki za duże trochę tego brokuła, ale to jak kto lubi. Zrobimy tak, dobra, najwyżej zblendujemy to później. Powiem Wam, że to mega pomaga. Probiotyki takie naturalne, mega. Ja nie ufam tym probiotykom jakimś w tabletkach w ogóle. Już Wam kiedyś mówiłam, że taka lekarka tutaj mi powiedziała, że to jest napędzanie biznesu. Te wszystkie probiotyki w tabletkach i to wiecie, różne kompanie. Czekajcie, ten ekran przesunę. Te kompanie różne, no po prostu zarabiają na nas. Hajs. Co Wam mogę więcej powiedzieć? Hajs się musi zgadzać, no to te kompanie, wiecie, no zarabiają hajs na nas. Przez te wszystkie suplementy. No dajcie spokój. No jakaś żurawina. Nawet widziałam sok jabłkowy ostatnio. Tak, chyba sok jabłkowy w tabletkach. Patola. No ale co kraj to obyczaj, nie? No, dobrze. Widzicie, to cały kubek zalany. Pycha herbatka. Pycha. Dobra, teraz w tym sajgonie tutaj, dajcie mi to może dać do zlewu. Fajnie tu mam, bo jest zlew i wy nic nie widzicie tego syfu. I tutaj teraz do miseczki skroję sobie ten mój cheddar. Tam się wszystko nam gotuje, odpieka.
Bum, bum, bum. W ogóle, moi drodzy, ja w szoku jestem. Wiecie, naprawdę jestem w szoku. Ile ja jestem na tym YouTube? Prawie miesiąc. W ogóle jutro będzie specjalny filmik. No, ten dzisiejszy vlog zobaczycie jutro, czyli jutro będzie sobota. To będziecie go mieli w sobotę rano. A od jutra chyba zacznę robić tak, że cokolwiek nagram jutro, no to tylko widzicie, ta zmiana czasu. To ja bym musiała vloga wstawiać, żeby był tego samego dnia, tak jakby u Was, to musiałabym go nagrać od razu, no nie wiem, w nocy chyba mojego czasu, o jakiejś północy i wstawiać Wam rano, żebyście mieli po prostu czasu polskiego nadal tego samego dnia. Nie wiem, ogarniacie, o co mi chodzi? No bo zobaczcie, ja teraz nagrywam na przykład tego vloga i u mnie jest godzina 12:30, czyli u Was jest 19:30. I ja go nie mam skończonego jeszcze, w ogóle nie mam go zedytowanego. Więc zanim ja go skończę, jeszcze planuję dzisiaj jechać i dynię kupić i jakieś, wiecie, te chryzantemy, bo jest teraz wszystko na promocji, a więc, no, że tak powiem, sezon jesienny się kończy, a ja dopiero zaczynam. No, więc planuję sobie to kupić. No to wiecie, zanim ja pojadę, zanim ja tą zupę skończę, trochę się ogarnę, trochę w domu posprzątam tutaj i w ogóle, nie? No to która godzina w ogóle będzie? No to u mnie pewnie gdzieś 4 będzie, zanim zedytuję co? 6, czyli u Was już jest 1 rano, czyli to już jest nowy dzień. No to nie ma szans, ja bym musiała wszystko nagrywać chyba raniutko, dajmy na to od 8 do 10, potem edytować o 12, no i wtedy wstawić. No ale jutro będą 2 filmiki. Tak, jutro jako w sobotę pojawią się 2 filmiki i w ogóle jeden to będzie taki dla mnie specjalny, nie wiem, mogłabym nazwać emocjonalny nawet może. No, ale to zobaczycie. W ogóle jestem taka szczęśliwa, że mogę dla Was nagrywać, że naprawdę nie wyobrażacie sobie. Staram się być, no w tym 100% autentyczna, nawet 200%. Ja nie mówię nawet 100%, 200% autentyczna, no sami widzicie. Biorę kamerę, nagrywam, mówię, gadam do Was. No, mega, 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 mega. Cieszę się, że Was mam, że już tyle osób w ogóle poznałam. No dajcie spokój. Na przykład zaczęło się od Julci, nieidealna Julianna. Na pewno Wam podlinkuję znowu jej kanał, wpadajcie do niej. Fajna, super dziewczyna, normalna dziewczyna. Kolejna, śliwka w kompocie. Jejku, śliweczko, Sylwia, no super też dziewczyna. Mieszka w Krakowie, mega, mega, mega fajna dziewczyna, wpadajcie na jej kanał, normalna, widać, że fajna, no super. Kolejna, styl vlog Anety. Anetka jest też w Polsce teraz, przesympatyczna dziewczyna, naprawdę wpadajcie do niej też na vloga. Kolejna, kogo ja tak jeszcze lubię oglądać i no chciałabym wszystkich tu polecić, kurczę. No nie wiem, o kolorowa realistka, Ania. Przefajna też dziewczyna, nagrywa takie codzienne domowe vlogi, też do niej wpadajcie, podlinkuję. Kolejna Kasia, to mój życiowy bałagan. Dzisiaj ja się uczę imion, żebym Wam tu czegoś nie pominęła. No i patrzcie, wywaliłam, no ja więcej wywalę tego jedzonka tutaj niż zjemy, no ale dobra. Podsmażamy tego brokułka i zaraz do tego dolewamy nasz bulion. Już mogę wlać, to się będzie nam fajnie gotować. Widzicie, ja z tym kranem tutaj i jeszcze tutaj. Tak, Kasia to mój życiowy bałagan. Super dziewczyna, ma dużo mega fajnych przepisów. Mega, mega, mega. Bardzo też polecam. Kolejny, kawa najpierw. Dziewczyna sprząta, motywuje do sprzątania. Przesympatyczna. W ogóle jej filmiki to jest taka motywacja, ma muzyczkę. Fajna. Też Wam podlinkuję. No. I to z polecajek tyle na razie, bo już sama nie wiem. Nie chcę nikogo pominąć, bo powiem Wam, że wszystkich uwielbiam. Bardzo zaczęłam oglądać takie mniejsze kanały. No bo wiecie, mój kanał to jest... Wiecie co, może zetrę tego brokuła. No co ja z nim zrobię? Ale nie, może sobie go jednego dnia ugotuję. Czy jakąś jajecznicę z nim zrobię? No, nie będę. Powiem Wam, że te małe kanały, no to coś taki jest inny vibe w tych małych kanałach, bo te dziewczyny się starają, nagrywają, takie są normalne, a już te duże kanały, powiem Wam, to już mi się przejadły. To już tam czuć takie, nie wiem, bardziej oni chyba na montaż kładą, że tak powiem, nie wiem, nie nagrywają regularnie. Takie są już przereklamowane, więc już nie oglądam tych ogromnych kanałów.
Więc jestem teraz bardzo za małymi kanałami, które bardzo, bardzo lubię i te dziewczyny są naprawdę mega sympatyczne. O, i Asia jeszcze z Turcji. Asia, nie pamiętam Twojego nazwiska, bo jest skomplikowane, ale ma syneczka fajnego i też ma super. Ostatni jej filmik, który jeszcze muszę nadrobić, to jest coś 5 faktów o Turkach, czy dlaczego 5 rzeczy, za które lubię Turków, czy Turcję, coś takiego. Też Wam Asię podlinkuję, bo jest fajna dziewczyna, w ogóle coś ona chyba mówiła, czy coś, że z tym nagrywaniem ma problemy, więc motywujcie ją, bo jest fajna dziewczyna, nie chciałabym, żeby jakiś kanał zamykała, nie daj Boże. No więc Asia jeszcze, no super, bardzo lubię, bardzo, bardzo lubię. No, więc moi drodzy, rozłączamy się na chwilę, ja Wam zaraz pokażę update tej zupki i w ogóle jeszcze chwilkę pogadamy. Moi drodzy, zupka tutaj już bulgocze nam, gotuje się. Nie chcę też jej rozgotować za bardzo, więc dolewam już śmietankę do tego. Wiecie co? Nie wiem, czy będę dawała mąkę. Naprawdę nie wiem, bo wydaje mi się, że może nie być potrzebna. Dolewam tak, nie wiem, z 200 ml tej śmietanki do tej zupki i już tu zamieszam. Tak, to ma być takie coś. Zobaczcie, no przepyszne, ale to musi się nam pogotować trochę teraz, żeby no jednak zmiękł ten brokuł. Może dodam troszkę tej mąki. Wymieszam, widzicie, mogłam ze śmietanką wymieszać. No ale dobra, dodamy mąki i dopiero, no teraz w sumie mogę dodać sól i pieprz. Tak, jeszcze dodam sól, pieprz i na sam koniec, jak wyłączę już gaz, dosypię ser żółty i wymieszam. Ale wiecie co, tej mąki nie będę dodawać, bo wydaje mi się, że ser nam bardzo zagęści tą zupę i nie można sera gotować, pamiętajcie o tym. Normalnie wyłączacie zupę, zdejmujecie z gazu i dopiero wtedy dosypujecie ser. Tak to wygląda. Moi drodzy, zupka gotowała się jakieś, nie wiem, 25 minut, 20, ale na malutkim ogniu. Spróbowałam, brokuł już jest mięciutki, więc teraz dorzucamy ser żółty. Tak jak Wam mówiłam, wyłączyłam ogień i dorzucam ser żółty. Mówię, ta zupa nie jest jakaś bez kalorii, dietetyczna, więc jeśli ktoś jest na diecie, no to niech spróbuje chociaż. Może dla rodzinki niech przygotuje taką zupkę, a sam spróbuje. Ale powiem Wam, jest warta grzechu, tego zgrzeszenia, jeśli macie jakiś dzionek taki, no wiecie, że sobie, oh my goodness, patrzcie na to, mieszamy, to jest po prostu bajka. Ale tak jak Wam mówiłam, gaz ma być wyłączony. Sam ser dodajemy do tej zupy, mieszamy i wiecie co, zobaczę zaraz jak konsystencja, bo ona powinna być gęstsza ta zupa. Ona nie jest jeszcze taka gęsta, ona jest rzadka po prostu, więc może dosypię troszkę mąki, rozcieńczę ją w śmietance albo wodzie, dosypię trochę, ale no przepyszna. Próbowałam już bez sera i jest dobra nawet bez sera, no ale to ma być broccoli cheddar soup, więc tak to wygląda, moi drodzy. Dosypię troszkę mąki i będzie zarąbista. Przepyszna. Spróbujcie. Polecam bardzo. No siemandero, moi drodzy, po przerwie mówiłam Wam, nie ma słońca, pogoda beznadzieja, a tu słońce wyszło. Zobaczcie, wyszłam z chaty i słońce wyszło. No mega. I wiecie co, nie pojadę dzisiaj po te dyńki i te chryzantemy, bo no nie mam kiedy. Muszę jeszcze popracować. Ogarnęłam chatę, pooglądałam premiery, nie premiery i w ogóle trafiłam na premierę do Rafał Mora Vlog, którego Wam serdecznie polecam. Mieszka w Rumunii, ma ślicznego syneczka, żonę i go jeszcze obczajam, co to za koleś, dlatego że jeszcze nie ogarnęłam, ale bardzo fajny, więc też Wam podlinkuję te wszystkie kanały, o których wspomniałam. No i jadę, wiecie co, no jest przepięknie. Muszę Wam pokazać znowu, jak będę jechała, jaki to jest vibe, a tutaj jeszcze w ogóle Wam pokażę szybko, poczekajcie. Patrzcie na to, moi drodzy, tutaj Wam pokazuję, jak wygląda poczta amerykańska, ten samochodzik. To jest koleś właśnie, który jeździ takim samochodzikiem i rozwozi właśnie listy. To są zawsze takie malutkie samochodziki. Czyż nie są urocze? No i zobaczcie, pogoda jest wymarzona. Cudowna. Listki. Ślicznie.
Jest jakieś 14-15 stopni. No nawet się nie spodziewałam, że słońce będzie, a tu jest. No zobaczcie, ten samochodzik sobie pojechał, fajny. No, więc pokazałam Wam samochodzik poczty. O, tu jeszcze jest po lewej stronie, widzicie, nie zdążyłam Wam pokazać. Szpital dla zwierzaczków. No, bo tutaj wiecie co, tu są ci o tam z tyłu. Tak, są tutaj szpitale dla zwierzaków, no bo wiecie, Amerykanie mają obsesję na punkcie zwierząt. Pieski, kotki, to nie ma jakiegoś czegoś takiego, że chodzą jakieś koty, psy, no takie, że tak powiem, przybłędy, jak to w Polsce było, czy jakieś porzucone, no ja nie widziałam przynajmniej, tylko no ludzie mega się starają i dbają o te zwierzaczki. Ale jest pięknie. No moi drodzy, no to już jest jesienny vibe, no kocham. Jak jest słoneczko i w ogóle ślicznie. I czekajcie, coś jeszcze miałam Wam powiedzieć w tym dzisiejszym vlogu, więc dzisiaj będzie gotowanie. Będę ja mówiła. Sernik to się pojawi jutro, bo jeszcze go nie upiekłam, więc no nie będę już wrzucać do tego vloga, bo muszę go jeszcze zmontować, żeby Wam wstawić. Co jeszcze? A! Czy mówiłam, czy nie mówiłam? Bo wiecie, już ja się gubię w tym, co ja mówię. Serdecznie polecam najnowszy sezon Lupin. Mega serial na Netflixie. Jeśli ktoś nie widział, to polecam. Chyba są 2 sezony. Teraz wyszedł niedawno drugi, no i zaczęłam oglądać codziennie jeden odcinek, żeby nie obejrzeć wszystkiego naraz. Ale jest mega, więc mega polecam. Dawajcie znać, jakie macie plany na weekend. Ja jutro idę z moimi dziewczynami na kawusie, coś takiego, koło południa, spotykamy się, idziemy. Będę nagrywać vlogi, może kilka nagram, żebym miała w zapasie w razie czego. Co jeszcze muszę zrobić? W końcu muszę pozbierać z balkonu kanapę, stoliczek, pomalować ten stoliczek i taką półkę, gdzie tam kwiatki trzymałam i w ogóle, to muszę zrobić, pozbierać. Muszę dodatkowo zrobić paczki, pojechać do Walmartu, może ze mną pojedziecie, pokupić słodycze, chipsy i takie rzeczy i powysyłam to w następnym tygodniu. To chciałabym zrobić. Co dodatkowo chciałabym zrobić? No takie jutro ogarnianie, no i ten sernik dyniowy chciałabym zrobić. Ale tak jak Wam mówiłam, dodam o wiele mniej skórki z pomarańczy i odrobinę dyni. Chyba że dzisiaj ten sernik wieczorem zrobię. No pomyślę, zależy jak się wyrobię. I tyle, moi drodzy. Więc chyba to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Życzę Wam cudownego weekendu. O, zobaczcie, jest szkolne autobusy. Życzę Wam cudownego weekendu. Subskrybujcie, łapeczki w górę. Polecajcie mnie do ludzi, jeśli macie ochotę. I co jeszcze? Wpadajcie na mojego Instagrama, bo tam, powiem Wam, ludzie widzą wcześniej to, co Wy widzicie później. Czyli na przykład to, co jest w dzisiejszym vlogu, jak zupka, broccoli cheddar soup, to oni już to widzą właśnie w chwili żywej, że tak powiem, czyli live. No, jeśli ktokolwiek ogarnia, o czym ja mówię. I tyle! Więc trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia. Pa!